A tutaj mamy pistolet, z którego został postrzelony. I wchodzimy do domu rodzinnego. Dojechaliśmy do Wadowic. No i z czego są znane Wadowice? Jest to miejsce narodzin Karola Wojtyły. Wadowice są też rozpoznawalne na całym świecie z uwagi na to, że to właśnie w tym miejscu na świat przyszedł Karol Wojtyła. Później papież Jan Paweł II. I tu właśnie znajduje się wiele obiektów związanych z dzieciństwem i dorosłym życiem papieża. O, jaka ciuchcia, szlakiem Karola Wojtyły. Także można sobie też taką wycieczkę zrobić. Tutaj kremówki słynne papieskie. Z tego Wadowice słyną. Wiadomo, papież je lubił, chodził zawsze. Po maturze może, tak? Po maturze, tak. Tutaj mamy kościół i obok zaraz jest dom Karola Wojtyły. Tutaj właśnie się wychował. Dom rodzinny. I nasz mały Karolek. Z synowskim oddaniem całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazane mi przez moich rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w trudnych czasach. Jan Paweł II. I tu jest właśnie muzeum. Godziny otwarcia od 1 maja do 30 września, od poniedziałku do czwartku od godziny 9 do 18, we wtorek 12-18, piątek, niedziela 9-19. Więc co, Piotruś, wchodzimy, prawda? Ile bilety? Nie wiem, ile bilety, cena. Tak, no to idziemy do kasy biletowej. I tutaj też zaraz obok domów, wiadomo, zapraszają na papieskie kremówki, różne pamiątki, kartki z Wadowic. Kasa biletowa, czyli 30 metrów dalej, wzdłuż budynku od domów papieża. Dom rodzinny, 1920 rok. Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Te właśnie lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami, a także i z tą okolicą, z rzeką, z kawą, z pasmami Beskidu. Tu w tym mieście wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. 5-letni Karol z ojcem, mały Karol, komunia święta. Karol Wojtyła z księdzem Kazimierzem Figlewiczem i wadowickimi ministrantami po 1930 roku. 1938 rok. Jeruzalem, przez wzgląd na dom Pana Boga naszego będę się modlił o dobro dla Ciebie. Świadectwo dojrzałości Wojtyły, urodzony dnia 18 miesiąca maja roku 1920 w Wadowicach. W Polsce 50% kardynałów jeździ na nartach. No i ten dziennikarz zgubiał, stwierdził, że jak połowa kardynałów w Polsce jeździ na nartach, to na nich to faktycznie musi być normalne. Teraz tak kontynuując ten wątek górski, jak tu będziemy szli schodami, proszę oglądać sobie fotografie z wycieczek górskich. One są z różnych epok. Tak jak starsze czarno-białe to są z okresu, kiedy Karol był jeszcze zwykłym księdzem. Trampki Karola Wojtyły, latarka na baterię, pojemnik na wodę. Z jego wyprawy w góry. Sweter Jana Pawła II w domu rodzinnym. Bardzo dużo zdjęć, fotografii z różnych czasów życia papieża.
I tutaj jest cały ten hol, cała ściana w zdjęciach i wchodzimy do domu rodzinnego. Pani Emilii złoty medalion z motywem czterolistnej kończyny. Miał w Watykanie przy sobie do końca życia praktycznie, może całkiem, do 2003 roku, a jest 14 lat rodziców. Jesteśmy w domu Jana Pawła II. Pomimo, że tutaj chwili nie było, a nie trzeba było tego opadać, więc się trochę oszczędzało. Zmarła mama Karola Wojtyły. Tu zdjęcie ślubne rodziców. Mama Wojtyły była krawcową. Po śmierci żony przez długie lata pan Wojtyła sam prowadził dom, sprzątał, przyrządzał posiłki, cerował skarpety. Matka chciała mieć 2 synów, lekarza i księdza. Mój brat był lekarzem, a ja mimo wszystko zostałem księdzem. Takie pytanie, skąd my wiemy, że między 17 a 17:30? Zupełnie przypadkowo pani pielęgniarka wspominała, że w trakcie porodów pani Emilia poprosiła, żeby otwarto okno, bo było bardzo ciepło. Jak Państwo przyjrzą się, zaraz za oknem oczywiście jest kościół, a w kościele była akurat majówka. Kiedy to okno się otwarło, to majówkę było świetnie słychać. Majówki się w 1920 roku w tym kościele otwierało o 11, więc one trwały do 17:30. Także w tym pokoju, gdzie były łóżka, urodził się Karol Wojtyła. Jak się urodził, pierwsze co usłyszał, to była litania loretańska, bo obok zaraz jest kościół. Drewniaki to ty Karol Wojtyła nosi w zakładach Sorwoj w czasie II wojny światowej. A właśnie to było ubranie podczas pracy Karola Wojtyły w trakcie II wojny światowej. Replika chodaków, w których Karol Wojtyła pracował w kamieniołomie. Był chronić się przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec. Jesienią 1940 roku zacząłem pracę jako robotnik fizyczny w kamieniołomie związanym z fabryką chemiczną Solvay. Jan Paweł II. 1 września 1939 roku, w dzień wybuchu II wojny światowej, o 6 rano, wśród wycia syren i huku eksplozji, Karol Wojtyła służył do mszy świętej w katedrze wawelskiej. 16 października 1978 roku, drugiego dnia konklawy o godzinie 18:18, biały dym z dachu kaplicy sykstyńskiej ogłosił światu wybór nowego papieża. Następcą świętego Piotra został kardynał Karol Wojtyła, dotychczasowy arcybiskup, metropolita krakowski, pierwszy od 455 lat papież, nie Włoch. W niemal 2000-letniej historii Kościoła Powszechnego pierwszy papież Polak. Przybrał imię Jan Paweł II na cześć 3 swoich poprzedników. Jan Paweł I, którego trwający 30 dni pontyfikat podjął niemal w samym punkcie wyjścia, oraz Jana XXIII i Pawła VI dla podkreślenia umiłowania dla szczególnego dziedzictwa, jakie pozostawili. Powołany zostałem do Was z dalekiego kraju. Pierwsze słowa nowego papieża skierowane do wiernych z logii Bazyliki Świętego Piotra wzbudziły owacje tłumów. Był to początek wielkiej miłości do papieża Polaka. Tutaj mamy ubranie pracownika ochrony Francesco Passanisiego, który w chwili zamachu podtrzymał upadającego papieża. Na spodniach widoczne są krople krwi Jana Pawła II. Kamera może tego nie oddaje, ale są widoczne. 17 maja 1981 rok, kilka dni po zamachu jeszcze, przebywając w szpitalu, Jan Paweł II wyznał: modlę się za brata, który mnie zranił. Szczerze mu wybaczam. 27 grudnia 1983 roku papież spotkał się z zamachowcem w rzymskim więzieniu Rebibbia. Fotografia, na której ściska mu rękę w geście pojednania, stała się symbolem całego pontyfikatu.
Chrystus nauczył nas przebaczać wielokrotnie i na różne sposoby mówił o przebaczeniu. Przebaczenie jest łaską, o której należy myśleć z głęboką pokorą i wdzięcznością. I tutaj mamy różaniec ofiarowany papieżowi przez siostrę Łucję. Siostra Łucja ofiarowała jedną z trojga świadków objawień fatimskich 2000. Replika kuli, która raniła Ojca Świętego. Tutaj mamy. A tutaj mamy pistolet, z którego został postrzelony. Papież Polak pielgrzymował do ojczyzny 8 razy. Odwiedził Polskę w 1979, 83, 87, 91, 95, 97, 99 i 2002 roku. Jako pierwsza historyczna pielgrzymka w roku 79 stała się impulsem do wszelkich przemian politycznych w naszym kraju i przyczyniła się do powstania Solidarności. Pierwsza pielgrzymka, zobaczcie. 2-10 czerwca 79 roku. Pamiątka z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła do Polski, modlitewnik ze mszy świętej w Krakowie oraz obrazek z błogosławieństwem papieskim, 1979 rok. Ostatnio jak tutaj byłam, to było tylko do zwiedzania dom papieski, który widzieliśmy na początku. Bardzo to muzeum się rozwinęło. Tutaj mamy taką kulę ziemską i możemy sobie wybrać, jest lista pielgrzymek papieskich, wybrać sobie w którym roku, jaką przebył trasę i tu nam się wszystko pokaże. Trasa pielgrzymki Jana Pawła II podczas tych lat. Mamy Ojca Świętego i gdy to przyłożymy do ucha, słyszeliśmy przed chwilą słowa ostatniego możemy polecenia. wysłuchać Mandat. papieża. Ewangeliarz położony na trumnie Jana Pawła II w czasie jego pogrzebu 8 kwietnia 2005 roku. Jedyna istniejąca kopia wykonana za zgodą Watykanu. Filmy, zdjęcia z pielgrzymki. Z pielgrzymek do Polski. Jesteśmy w sali, która jest wypełniona prośbami, kartkami do Ojca Świętego o łaskę, o zdrowie, w każdym języku. Tutaj mamy na przykład po polsku. Tutaj mamy wyposażenie pokoju szpitalnego, w którym Jan Paweł II przebywał podczas pobytu. Nic gemelli, łóżko, pościel szpitalna, szafka na leki, szafka nocna, 2 krzesła. Czyli po postrzale wtedy. Taki miał pokój. I tutaj kończymy zwiedzanie. Naprawdę to jest czas około 3 godzin, żeby to zobaczyć. I wychodzimy. Sklep z pamiątkami. Można sobie kupić watowice i kremówki, magnesiki. Może właśnie tutaj jej kupię różaniec. Tak zrobię. Jak widzieliście, w sklepie z pamiątkami można sobie kupić jakąś pamiątkę. Ja kupiłam różaniec. Natalka idzie w przyszłym roku do komunii, także myślę, że z takiego miejsca będzie to dobra pamiątka. 20 zł. Tam jest dom papieża. Tutaj obok kościół i taki plac, ławeczki, fontanna, można posiedzieć, odpocząć. Na końcu tego placu widzę, że jest cukiernia, do której chodził Jan Paweł II. Była cukiernia, w której po maturze chodził Jan Paweł II.
Tak to wyglądało wtedy. To jest wadowicki rynek. Tutaj przed domem papieża jest budka, w której można kupić bilet na ciuchcie. Ucieczka trwa 40 minut. Ciuchcia, która prowadza szlakiem Karola Wojtyły. Bilety można kupić online lub u pilota od 1 kwietnia do 31 października. Tak trasa wygląda. Także bilet na tą ciuchcię normalny 22, ulgowy 16. Z przewodnikiem pan o wszystkim opowiada. I wszędzie tu właściwie można kupić kremówki. Cena jest właściwie ta sama, 6 zł za sztukę. Każda tu cukiernia pisze, że u nich są najlepsze kremówki. Także w jakiej byście nie kupili, to są najlepsze wszędzie. No i takie po 10 zł. O, i tu jest fajna promocja. 2 sztuki za 5 zł. I myślę, że chyba tutaj przed kościołem i pomnikiem papieża pożegnamy się z Wami.